Witam Was serdecznie w to jesienne, niedzielne popołudnie. Taka krótka refleksja dotycząca wczorajszego dnia, bo wydarzyło się bardzo dużo, o czym też napiszę odrębny post, stworzę odrębny post. Women in Business Award 2024, który był się wczoraj, był zorganizowany przez Maję i Kasię, dwie cudowne kobiety, którym bardzo dziękuję. Ja to w ogóle mam właśnie takie bardzo oporne podejście do biznesu. W ogóle samo słowo biznes bardzo źle mi się kojarzy. Ja skończyłam studia zarządzania i marketingu. Nawet posiadam magistra. No tutaj tak z ego chcę się pochwalić. Ale tak naprawdę to jest tylko papierek. Ale powiem Wam szczerze. Dlaczego tak podchodzę do biznesu, że opornie? Dlatego, że ja zauważyłam już podczas studiów, co mi się bardzo nie podobało, że marketing to jest taka manipulacja, a celem biznesu jest osiągnięcie planu finansowego, czyli zarobienie pieniędzy i stworzenie takiego marketingu, aby ten klient, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby, aby to kupił. No tak to działa. Dlatego właśnie jest taki pęd za zakupami, nie? Ten marketing tak działa na nasz umysł. Pamiętam nawet właśnie, jak mówiono, że kolor czerwony najbardziej przyciąga uwagę człowieka i kiedy tworzysz reklamę i jest ten kolor czerwony, to nawet dany człowiek, nawet jeśli tego nie chce, to on to kupi. Tak? Więc to jest taka manipulacja tylko po to, aby nie zaspokoić potrzeb człowieka, potrzeby klienta, tylko po to, aby tak zmanipulować, aby to sprzedać, aby osiągnąć ten swój plan finansowy. No, niestety, tak to działa i dlatego ze mną to nie rezonuje. Stworzyłam swoją tą działalność Healthy Vibes. Byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie chcę zarabiać. Tak, oczywiście, że pragnę, ale i otwieram się na tą obfitość, tak, bo mam marzenia i chcę je spełniać. Ale wiecie, dla mnie ogromną wartością jest takie prawdziwe zaspokojenie potrzeby człowieka. Pamiętam w ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend, gdzie był właśnie Mind Body Experience, byłam z Kasią, działy się niesamowite rzeczy i poprowadziłam sesję Access Bars, taką testową, półgodzinną, w otoczeniu wielu ludzi, gdzie były hałasy i jedna pani z takim bardzo wysokim współczynnikiem lęku i nerwicy, tylko po testowej sesji Access Bars, w pewnym momencie nawet w trakcie tej sesji były jakieś krzyki, bo tam były różne zajęcia, jogi, tańce, śpiewy i tak dalej, więc w pewnym momencie było bardzo głośno. No i ja sobie tak myślałam, wow, ciekawa jestem, co ta pacjentka, pani przechodzi teraz, co czuje. Po sesji ona się popłakała i powiedziała, że czuła się bardzo zaopiekowana i czuła się bezpiecznie, że w tym momencie, kiedy właśnie krzyczeli, ona w innej sytuacji by wpadała w ten taki atak anxiety, w atak takiej paniki, a tego nie zrobiła i czuła się bardzo bezpieczna. Ja się też popłakałam ze wzruszenia i wiecie co? I to dla mnie jest celem. Najważniejszym, żeby naprawdę zaspokoić potrzebę drugiego człowieka. A później finanse, które, tak mówię, nie będę hipokrytką. Tak, chcę zarabiać jak każdy. Nawet ostatnio moja księgowa mi zasugerowała, że ja prowadzę wolontariat. I więc muszę trochę zadbać też o swoją przestrzeń, o siebie, o swoją energię, o swoje zapotrzebowania. Ale dla mnie naprawdę
Najważniejsze jest to, żeby zaspokoić potrzebę danego człowieka, który potrzebuje czegoś i zgłasza się do mnie właśnie po to. I powiem Wam szczerze, kiedy wybierałam się wczoraj na właśnie Women in Business Award 2024 do Dublina, nie spodziewałam się nawet, nie oczekiwałam nawet wyróżnienia, dlatego że moja firma, owszem, jestem zaangażowana, działam bardzo dużo, robię to z pasją, ale ja nie mam jakichś planów finansowych i finanse stoją na drugim planie. A pomimo wszystko jestem zwycięzcą, zwyciężczynią w kategorii medycyna alternatywna. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo ja myślałam, że wygrywają tylko ci, którzy mają ileś tam zer na koncie. Ja tego nie mam. Ja cały czas inwestuję, cały czas daję. A pomimo wszystko zostałam tak doceniona. Jestem w ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie. Dziękuję Mai i Kasi, bo właśnie one mi powiedziały, że obserwowały mnie i widziały moje zaangażowanie i pasję i dlatego zasłużyłam na tą nagrodę, pierwszą nagrodę i na zwycięstwo w kategorii medycyna alternatywna. Ja, tak jak mówiłam, napiszę odrębny post na ten temat, tylko tak właśnie pomiędzy sklepem a domem postanowiłam nagrać taki krótki filmik, no już trwa 6 minut. Zrobiłam się straszną gadułą, właśnie się śmiałam, bo miałam teraz klientkę na terapii Boena i właśnie powiedziałam, 3 razy pocałowałam kamień w Blarnej i może dlatego się zrobiłam taka gaduła. Ale co chciałam powiedzieć? Mam takie wrażenie, że biznes generalnie powinien ulec zmianie. Transformuje się wszystko. Więc aby było dobrze na tym świecie, myślę, że najpierw należy pozbyć się tej manipulacji celem uzyskania zysku finansowego. Bez manipulacji. Tylko żeby poszło stąd, a nie stąd. Zaspokojenie potrzeby człowieka. Jeśli zwrócimy uwagę na to, będziemy zaspokajać potrzeby człowieka, to te pieniądze i tak przyjdą. A jeśli będziemy manipulowali tak, aby otrzymać pieniądze, to ci ludzie nie otrzymają tego, czego naprawdę potrzebują. Z taką refleksją właśnie chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Ciekawa jestem, co Wy na ten temat myślicie. Ściskam Was bardzo mocno i jeszcze raz bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna za wczorajszy dzień. Dzieje się magia. Naprawdę dzieje się magia. Czuję się wspaniale, bo inni, obcy, mam na myśli właśnie ludzie po prostu mnie bardziej doceniają niż ja sama siebie. Po raz kolejny widzę, że jestem zbyt surowa dla siebie i Ania potrzebuje trochę odpoczynku i trochę miękkości, i trochę lekkości, trochę miłości. Także ściskam Was bardzo mocno i dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo z całego serducha. Jestem wzruszona i wdzięczna za to, co się zadziało wczoraj. Ściskam Was bardzo mocno. Z miłością, Ania.